Więc chciałbym Ci zadać takie przewrotne pytanie, czy widzisz obszary jako ekspert od digitalizacji, które się tak wcale nie chcą zdigitalizować i my też nie chcemy ich digitalizować? Fajne pytanie. Wiesz, ja jestem fanem technologii, ale jestem jeszcze większym fanem bycia człowiekiem. I szczerze mówiąc, jakby z dużym niepokojem myślę o świecie, w którym wszystko będzie zdigitalizowane. I bardzo bym nie chciał, żeby ani ja, ani moje dzieci i kolejne pokolenia w takim żyły. Tak? Gdzie już wspomniałeś, nie wiem, o tych drinkach, o tym kelnerze i tak dalej. No kurczę, fajnie, gdybyśmy jednak tych interakcji z ludźmi mieli jak najwięcej, żeby to był taki ludzki świat. Chociaż wiesz, no pewnie bardzo wiele procesów zostanie ucyfryzowanych, bo po prostu albo ludzie ich nie chcą wykonywać, albo też no, te wyzwania na rynku pracy są takie, że po prostu nie będzie tych ludzi, tak? I też zresztą nie ma potrzeby, żebyśmy takie procesy, wiesz, jak obsługa klienta w call center, jak właśnie, nie wiem, wszystkie tego typu rzeczy ciągle jakby załatwiali z ludźmi. Wydaje mi się, że wszystkie w tej chwili technologie głosowe i AI jest to w stanie doskonale zastąpić, szczerze mówiąc. No właśnie w zeszły czwartek opublikowany najnowszy odcinek podcastu właśnie na ten temat z przedstawicielem polskiej firmy V, która po prostu, wiesz, zastępuje call center za pomocą hostów, takich botów, tylko oni to nazywają hostami, które robią to dużo skuteczniej niż ludzie, więc jakby to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że no wydaje mi się, że te wszystkie takie branże właśnie, o których powiedziałeś, typu, nie wiem, właśnie kawiarnie, typu restauracje, wszędzie tam, gdzie chcemy spędzić miło czas z ludźmi w tym kontekstach, to mam nadzieję, że one się nie będą specjalnie cyfryzować, chociaż pewnie jest część tych takich, też pandemia nam pokazała, że nawet w tej gastronomii, właśnie to, co powiedziałeś o swoim warzywniaku, ale bardzo, bardzo jakby duża to zmiana tutaj nastąpiła, bo cała rewolucja na przykład dark stores czy Q-commerce, tego wcześniej nie było, prawda? Chociaż to, powiedziałbym, było gdzieś tam emerging, było bardzo gdzieś tam małe, tak. A nagle się okazało, że jak wiele w Warszawie jest lokali, które w ogóle nie obsługują klientów z ulicy, prawda? W których nie możesz wejść i czegoś zjeść, tak? Bo one są przygotowane tylko po to, żeby obsługiwać zamówienia online. Więcej, bardzo wielu z nich w jednej kuchni masz 7 restauracji. Tak, albo 8. Tak. 8 brandów, no które mają tylko zunifikowany proces zamawiania, natomiast kucharze robią 8 rzeczy. Tak, bo okazało się nagle, że jakiego experience'u szukasz, tak? Jeżeli chcesz zamówić lunch i po prostu go zjeść i jakby, żeby to było szybko i w sposób w miarę zunifikowany, no to jakby okej, właśnie zamawiasz i chcesz, żeby to przyszło w miarę szybko. Jeżeli chcesz sklep bezobsługowy, bo tylko chcesz wejść, tam kawę, nie wiem, ciastko czy tam chrupki i wychodzisz, to ty nie potrzebujesz interakcji ze sprzedawcą, a jeżeli przychodzisz, żeby ktoś ci właśnie zmielił tą kawę, ja sobie wyobrażam taką historię, że wiesz, że wchodzisz do jakiegoś Starbucksa, tam zamiast tego barmana po prostu wciskasz jak w Orlenie czy w Żabce, klik i jakby robi się kawa z automatu, to byś chyba nie chciał przychodzić do takiej kawiarni,